Witam na kanale Manawol, z tej strony Wilku, a to trzeci odcinek nowego cyklu Pack Wars, w którym w szranki stawać będą 2 lub 3 boostery z różnych edycji lub dodatków od momentu wydania 8 edycji. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam tutaj. Przepraszam za opóźnienie, ale sami wiecie, majówka. W dzisiejszym odcinku cofniemy się trochę w czasie, porównując 10. edycję i Magic 2010. Z góry uprzedzam, że dziś będzie dużo pierwszych razów. 10. edycja została wydana 13 lipca 2007 roku i z kilku powodów była dość przełomowa. Po 14 latach wróciła czarna ramka w edycjach. Ostatni raz widzieliśmy taką w becie. Po raz pierwszy od 5. edycji otrzymaliśmy więcej niż 350 kart, konkretniej 383. Po raz pierwszy w edycji pojawiły się legendarne kreatury oraz legendarny artefakt. W 10. edycji po raz pierwszy, edycyjnie, pojawiły się takie nazwy zdolności jak Defender. Kreatura nie może atakować. Double Strike. Kreatura zadaje zarówno obrażenia First Strike, jak i zwykłe. Flash. Umożliwiająca zagranie kreatury jak Instant. Lifelink. Kiedy permanent zada obrażenia, otrzymujemy tyle życia. Reach. Kreatura może blokować lataczy. Shroud. Permanent lub gracz nie może być celem czarów lub zdolności. Pojawiło się też kilka cykli, wśród których znajdziemy na przykład cykl talizmanów, takich jak Angel's Feather, Demon's Horn, Dragon's Claw, Kraken's Eye czy Wurmstooth, które umożliwiały otrzymywanie życia, jeśli został zagrany czar w danym kolorze. Cykl znanych z Urza's Legacy Manlandów, takich jak Fairy Conclave, Forbidding Watchtower, G2 Encampment, Spawning Pool oraz Treetop Village, czyli lądów, które mogą stać się kreaturami. Oraz cykl Painlandów, jak A Darker Wastes, Brushland, Underground River, Sulphurous Springs, Carpusson Forest, Battlefield Forge, Caves of Koilos, Llanowar Wastes, Shivan Reef oraz Evimaya Coast, czyli landów dających jedną bezkolorową manę lub manę jednego z dwóch kolorów, ale zadające nam jedno obrażenie. Pod względem finansowym z 10. edycji warto pamiętać o 3 kartach. Crucible of Worlds. Bardzo kombogenny artefakt, grany od moderna aż po vintage. Seedborn Muse. Jako słabsza alternatywa dla zbanowanego niedawno WDH Prophet of Kruphix. Oraz wspomniany wcześniej Carpusson Forest, czyli budżetowa alternatywa Grove of the Burn Willows. Owszem, nie zgrywa się tak ładnie z Punishing Fire, ale to akurat graczom modernowym niespecjalnie przeszkadza. Tymczasem przejdźmy do rywala, czyli Magic 2010, który ukazał się 17 lipca 2009 roku. Wraz z pojawieniem się tej edycji Wizardzi wprowadzili naprawdę sporo zmian. Dotychczasowe numerowane edycje odeszły w przeszłość. Po pierwsze ze względów marketingowych, a po drugie ze względu na zmianę cyklu wydawniczego. Od tego momentu edycje pojawiały się raz do roku, a nie jak wcześniej co 2 lata. Z racji zmiany cyklu wydawniczego ilość kart w edycji zmniejszyła się do 249. Była to pierwsza edycja, w której pojawili się Planeswalkerzy oraz karty Mythic Rare. Magic 2010 wprowadził bardzo dużo zmian w zasadach. Aby za bardzo nie komplikować, przytoczę tylko te, które przetrwały do dzisiaj. Strefa w grze została nazwana Battlefield, więc od tego momentu nie było już Come into Play, tylko Enter the Battlefield. Wprowadzono określenia Cast, Play oraz Activate, określające konkretne użycie. Od teraz zdolności aktywowane nie były zagrywane. Remove from the Game zostało przemianowane na Exile. End of Turn zostało przemianowane na End Step. Mana Pool opróżnia się teraz na końcu każdego kroku i fazy. Nie ma już przechodzenia many pomiędzy upkeepem a drawem. Smutna sprawa, bo mana burn został usunięty. Wcześniej za każdą niewykorzystaną manę pozostającą w pulu gracz
otrzymywał jedno obrażenie. To miało bardzo duży wpływ na zdolności kart bazujących na zatapowanych landach, jak na przykład Citadel of Pain. Kolejna smutna wiadomość. Obrażenia w kombacie nie trafiają już na stos, a są zadawane jednocześnie. Skończyły się piękne czasy blokowania mógł fanatykiem i poświęcaniu go po tym, jak obrażenia trafiły na stos. Wprowadzono kolejność zadawania obrażeń w przypadku blokowania przez wiele kreatur. Od teraz to atakujący gracz wyznacza, w jakiej kolejności będą zadawane obrażenia. Lifelink stał się zdolnością statyczną, co wprowadziło automatyczną redukcję wielu instancji do jednej, czyli nałożenie aury Lifelink na Child of Night nie spowoduje, że otrzymamy podwójną ilość życia. Wśród cykli w Magic 2010 znajdziemy cykl talizmanów, omówiony już przy okazji 10. edycji, cykl checklandów, takich jak Glacier Fortress, Drowned Catacomb, Dragon School Summit, Rootbound Crag czy Sun Petal Grove, które wchodzą do gry zatapowane, chyba że posiadamy ląd określonego typu, a także cykl oryginalnych Planeswalkerów, którzy pojawili się po raz pierwszy w dodatku Lorwyn, czyli Ajani Goldmane, Jace Beleren, Liliana Vess, Chandra Nalaar oraz Garruk Wildspeaker, z tą różnicą, że teraz pojawili się jako Mythic Player. W ramach ciekawostki, Magic 2010 był dostępny zarówno w formie standardowych 15-kartowych boosterów, jak i takich 6-kartowych. Dodatkowo była to pierwsza edycja, w której pojawiły się dwukolorowe intropaki. Jeśli chodzi o ślad finansowy, jaki pozostawił po sobie Magic 2010, to w zasadzie tylko 3 karty przedstawiają w tej chwili wartość większą niż 20 zł. Time Warp, który pojawia się w modernowej konstrukcji Extra Turns. Master of the Wild Hunt, który grywa w Legacy w konstrukcji Nick Fit. Oraz Baneslayer Angel, który pojawia się w modernowych kontrolach. Tymczasem przejdźmy do ostatecznego starcia. Ghost Warden, czyli kreatura 1/1, która za tapnięcie daje innej kreaturze +1/+1, Kaliton B. 2 dowolne, 1 czarna, 2/1 flying. W konsekwencja i evasion. Prodigal Pyromancer, czyli taki color shifted Prodigal Sorcerer. Kreatura 1/1 za 2 dowolne, 1 czerwoną tym razem. Zadaje jedno obrażenie kontra Seismic Strike. 2 dowolne, 1 czerwona. Instant strzela w kreaturę za tyle, ile posiadamy Mountainów. Tym razem powoli Pyromancera. Twitch. Za 2 dowolne, 1 niebieska. Można zatapować lub odtapować artefakt, kreaturę albo land i dobrać kartę. Crowworm. 4 dowolne, 2 zielone, Wurm 6/4. Kavu Climber. 3 dowolne, 2 zielone, kreatura 3/3, jak wchodzi dobieramy kartę. Kontra Wind Drake, 2 dowolne, 1 niebieska, Drake 2/2 flying. Evasion. Gnijący Goblin. Jak spada do grobu daje kreaturze -1/-1. Kontra Siege Mastodon. Za 4 dowolne i 1 białą. Jakiś taki opancerzony słoń 3/5. Warrior's Honor. Za 2 dowolne i 1 białą. Nasza kreatura dostaje +1/+1 do końca tury. Teraz Sage Owl. Za 1 dowolną, 1 niebieską. Latacz 1/1. Jak wchodzi do gry, możemy spojrzeć na top 4 kart naszej biblioteki i odłożyć je w dowolnej kolejności. Agresja. Pik, czyli Gitaxian Probe bez kosztu gitaxiańskiego.
pozwala nam spojrzeć na rękę gracza i dobrać kartę. Z drugiej strony mamy Burning Inquiry. Za jedną czerwoną sorcery każdy z graczy dobiera 3 karty i discarduje 3 karty at random. Inquiry. Black Beetle. Za jedną czarną Insect 1-1 ze Swampwalkiem i Weakness. Też za jedną czarną Enchanted Creature dostaje -2, -1. Duct Crawler. Za jedną czerwoną kreaturę 1-1 ze zdolnością aktywowaną, która uniemożliwia jego zablokowanie przez daną kreaturę. Lub Safe Passage. Za 2 dowolne, 1 białą prewentuje obrażenia, które mogłyby być zadane nam i naszym kreaturom w tej turze. No tak. No dobra. Czyli jeżeli mamy w tym momencie w 10. edycji Uncommona, to możemy spodziewać się, że jest foil w slocie Commona. Sprawdźmy sobie, co to jest za foil w slocie Commona. Porównywać równolegle. O! No dobrze. Foilowany Island kontra Trampled Blast. Ja wiem, że Trampled Blast jest instantem i coś robi, ale mi się bardziej foilowany Island podoba. Flash Freeze kontra Overrun. No cóż, Flash Freeze. Za jedną dowolną i jedną niebieską możemy skontrować czerwony lub zielony spell. Overrun. Za dwie dowolne i 3 zielone nasze kreatury dostają +3/+3 i trample do końca tury. Cóż, Overrun jest zielony. Sylvan Basilisk. Za 3 dowolne i 2 zielone. Kreatura 2/4 i jeżeli ona zostanie zablokowana przez jakąś kreaturę, ja tą kreaturę niszczę. Z drugiej strony mamy Howling Banshee. Za 2 dowolne i 2 czarne. Kreatura 3/3 flying. Jak wchodzi do gry, każdy z graczy traci 3 życia. Evasion. Treetop Village kontra Wall of Bone. Treetop Village. Omawiany już nawet wcześniej. Ląd, który wchodzi do gry zatapowany, domyślnie dający nam 1 zieloną manę i ze zdolnością aktywowaną może się przekształcić w zielonego goryla 3/3 z trample. Przy okazji bodajże od 10. edycji te mainlandy dostają swój typ po zanimowaniu. A z drugiej strony mamy Wall of Bone. 2 dowolne, 1 czarna, 1/4 Defender z opcją regeneracji. Chyba jednak wolę Treetop Village. I uwaga! Joiner Adept kontra Hypnotic Spectre. Joiner Adept. 1 dowolna, 1 zielona. Druid 2/1, dający naszym landom możliwość dawania many dowolnego koloru. A z drugiej strony Hypnotic Spectre. 1 dowolna, 2 czarne, 2/2 lata. Jak zada damage oponentowi, to on dyskarduje kartę at random. Tutaj chyba podziałamy sobie na Sentimenta Inspector. No i co? I 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 7, 7. I o zwycięstwie ma decydować ląd? No cóż, o zwycięstwie zdecyduje ląd. Bo lubię landy Ivona. Było bardzo blisko, ale jednak wygrała moim zdaniem 10. edycja. Dlaczego wybrałem taką formę porównania boosterów, a nie wybieram co lepsze karty? Bo postanowiłem
nawiązać trochę do takiego typowego formatu sklepowego Packwords, w którym otwieramy sobie po boosterze, dodajemy lądy i gramy, i zachować element losowości, który ma duży wpływ na całą grę. To tyle na dziś. Trzymajcie się i pamiętajcie o swoich triggerach.